Przedstaw się, proszę. Ja, Danil Władimirowicz Alfiorow, jestem porucznikiem Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej. Sam poddałem się programowi Chcę żyć. Czy wyrażasz zgodę na nagrywanie i publikację tej rozmowy? Oczywiście wyrażam na to zgodę. To dobrze. Będziemy mieli niekonwencjonalną rozmowę, ale bardzo interesującą. Prawdopodobnie widziałeś konferencję prasową, ale bez szczegółów. Więcej szczegółów omówimy w naszym formacie. Kontaktowaliśmy się z twoją matką. Czy wie, gdzie jesteś? Jeszcze nie. Jeszcze nie. Prawdopodobnie powiedziano jej, że jestem dezerterem. Jesteś dezerterem? W opinii mojego dowództwa, tak. Opowiedz mi o sobie. Ile masz lat? Jakie studia ukończyłeś? Jak skończyłeś? Co będziesz robić w przyszłości? Mam 27 lat, urodziłem się w Irkucku, większość życia mieszkałem w Irkucku i na Dalekim Wschodzie. Wstąpiłem do szkoły Suworowa i studiowałem tam przez 5 lat. Przed szkołą wojskową w Usuryjsku-Suforowie uprawiałem pływanie, zapasy grecko-rzymskie, uczyłem się angielskiego i niemieckiego. Ponieważ moja matka uważała, że nie może dać mi męskiego wychowania, i zgadzając się z nią, wstąpiłem do szkoły wojskowej Suworowa w Usuryjsku. Po ukończeniu szkoły wstąpiłem do Moskiewskiej Wyższej Szkoły Dowodzenia Bronią połączoną w Moskwie. W którym roku się dostałeś? Dostałem się w 14 roku. Gotowy? Zimą 18. 4 lata szkoły? Najpierw studiowaliśmy przez 5 lat, potem semestry zostały skrócone z jakiegoś nieznanego powodu, więc po 4,5 roku ukończyłem studia zimą zamiast latem i nie na Placu Czerwonym, ale w Ogrodzie Aleksandra. Gdzie zostałeś przydzielony po ukończeniu studiów? Po ukończeniu instytutu pojechałem do Dagestanu, do miasta Bajnakszk, do 136. Brygady Strzelców Zmotoryzowanych. Skończyłem jako dowódca plutonu zmotoryzowanych strzelców uderzeniowych w kompanii zmotoryzowanych strzelców uderzeniowych. Powiedz nam, jak długo służyłeś w Dagestanie? Służyłem przez około 1,5 roku. Przyjeżdża młody oficer, porucznik. Jak witają cię w Dagestanie? Jak wyglądała służba wojskowa? To ciekawe, nikt nigdy mi tego nie powiedział. Opowiem Ci, jak się uczyłem. Nasze szkolenie wyglądało następująco. Na pierwszym roku kadet zapisuje się na szkolenie w Mozwok. Czy to MOSWOC? Moskiewskie Połączone Siły Zbrojne. Akronim. Tak, pierwszy rok był stosunkowo trudny, ponieważ to prawie jak służba liniowa, zostaliśmy przeszkoleni, podstawy służby wojskowej i tak dalej. Była też duża liczba przedmiotów obywatelskich, które były nauczane w bardzo skompresowany sposób. Pewien profesor matematyki powiedział, że wszyscy jesteśmy geniuszami, ponieważ zdajemy matematykę wyższą w ciągu roku. Zgadza się. Dlaczego w wojsku jest matematyka? Tak, artylerzyści obliczą wszystko. Wiele przedmiotów cywilnych i wojskowych nie było nauczanych zbyt intensywnie. Z wyjątkiem tylko UW i BP, jest to projektowanie broni i jej użycie bojowe. 2 przedmioty, które były bardzo dobrze nauczane. Chciałbym również wspomnieć o RKHBZ, jest to radiochemiczna obrona biologiczna i szkolenie inżynieryjne, ale ogólnie szkolenie nie było tak poważne, jak na innych uniwersytetach. Chociaż nasi instruktorzy lubili porównywać naszą szkołę do West Point, co było zabawne nawet dla nas, kadetów. Dlaczego West Point? USA. Ale po co to porównanie? Ponieważ w Waszyngtonie jest West Point, a jak mówili nam profesorowie i nauczyciele, rywalizujemy z nimi w elitarności.
Naprawdę? Niedawno, z okazji stulecia naszej szkoły, ukazał się film o tym, jak przebiega szkolenie. W rzeczywistości brakowało około 60% tego, co pokazano na temat programu nauczania. Pokazywanie slajdów, że wszystko jest idealne? Nagrali specjalny filmik, na którym trenujemy na supernowoczesnych symulatorach, po prostu najnowocześniejszy sprzęt, pływanie z bronią. Tak? W rzeczywistości maszyny są stare, układy są stare. Na przykład tylko kilka osób wiedziało, jak konserwować maszyny, a to dlatego, że byli tym zainteresowani, a reszta tego nie wiedziała. Trening taktyczny z użyciem tych najnowocześniejszych symulatorów nie był u nas prowadzony. A basen widzieliśmy tylko wtedy, gdy był otwarty, ale pływał tam tylko nasz generał i dyrektor szkoły. To wszystko. Czy była tam łaźnia? Był, ale Dla generała? to prawdopodobnie prawda. Po ukończeniu pierwszego roku otrzymaliśmy kontrakt na czas trwania studiów i na 5 lat po ich ukończeniu. Oznacza to, że musiałem służyć w wojsku przez kolejne 5 lat po ukończeniu szkoły, bez względu na to, jaki był termin. W przypadku rozwiązania umowy przed upływem terminu określonego w umowie, zapłacę czesne. Drugi, trzeci i czwarty rok. Jak ci poszło? Otworzyły nam się oczy na to, jak naprawdę wygląda sytuacja, choć zapewniano nas, że armia jest teraz w porządku w porównaniu do tego, co było kiedyś. Po podpisaniu umowy nie było dokąd pójść, a w miarę upływu czasu coraz bardziej zdawaliśmy sobie sprawę, w jakie, powiedzmy, szambo możemy wpaść. Co było nie tak w porównaniu z tym, co zostało powiedziane? Powiedzmy, że początkowo powiedziano nam, że organizacje cywilne są odpowiedzialne za naprawę sprzętu. Powiedziano, że wystarczy złożyć wniosek, a sprzęt zostanie naprawiony, a stary sprzęt zostanie zastąpiony nowym, jak na paradach i tak dalej. Powiedzieli, że żołnierze stali się lepsi, ponieważ są pracownikami kontraktowymi i wiedzą tam wszystko. Generalnie chwalili armię, że wszędzie jest porządek i wszystko jest zgodnie ze statutem. Zamierzam komunikować się z nim w nieco niestandardowy sposób. Ci, którzy nie widzieli konferencji prasowej, którzy nie są zaznajomieni ze specjalnymi operacjami GUR, prawdopodobnie będą ciekawi, dlaczego komunikuje się w tak pochlebny lub przyjazny sposób. To będzie bardzo interesująca rozmowa. Z jakim wynikiem ukończyłeś studia? Zarządzając ogólnymi jednostkami wojskowymi, a także jednostkami specjalnymi, mogłem przenosić się z Ministerstwa Obrony do FSB, FSO, Policji, a nawet Marynarki Wojennej. Czy zdecydowałeś, dokąd się wybierasz? Nie, nigdy nie uwielbiałem swoich przełożonych, ale nie byłem też buntownikiem. Одно место своему начальству, не скажу, что я был жестким бунтарем, но и не был подлизой. Zrobiłem to, czego ode mnie wymagano i zostałem przydzielony do Dagestanu, który był uważany za najgorsze miejsce do służby. Poszedłeś tam sam? Było tam wielu ludzi z batalionu i kilku chłopaków z mojej kompanii. Ukończyliśmy szkołę 15 grudnia. 2 tygodnie przed Sylwestrem. Tak, Jak było na miejscu? Jaka była temperatura? podróż była długa, ponieważ na pociąg wydano VPD. VPD? To bilet autobusowy. Rozumiem. Tak, żebym nie musiał kupować biletu za własne pieniądze, żeby się przeprowadzić. Jak długo jechałeś? 2 dni z Moskwy. Gdybyś był w samolocie? Najwyżej 5 godzin, nawet 2. Jak wyglądało powitanie? Początkowo nie wiedziałem, dokąd zmierzam. Kolega z klasy, z którym chodziłem do szkoły, powiedział mi, że to była prawdziwa maszynka do mięsa. Służył tam jako rekrut.
Mówił, że doszło do masakry, oficerowie, policjanci zostali wysadzeni w powietrze, a ja podróżowałem z pewnym niepokojem. Ponieważ tam, zanim przybyłem, istniał status operacji antyterrorystycznej. Dzięki temu organy ścigania mają prawo do przeprowadzania przeszukań i innych czynności bez zgody sądu. Czy nadal tak jest? To wciąż się dzieje, ale wyjazd tam był przerażający. Czy dotarłeś do jednostki? Nie, najpierw przyjechałem do Machaczkały na dworzec kolejowy. Kiedy przyjechałem, nie wiedziałem, myślałem, że wezmę BTR, jak mi powiedziano. Nikt mnie nie spotkał, więc zadzwoniłem do szefa jednostki formacyjnej, aby nadzorował moją drogę. Wyjaśniłem szefowi jednostki, że poczekam na mojego towarzysza, ponieważ przybył dzień później i razem udamy się do jednostki. Poprosiłem o spotkanie, ponieważ obawiałem się wziąć taksówkę, nie wiedząc, jak traktowani są Rosjanie, zwłaszcza personel wojskowy. Byłeś w formie? Przyjechałem w cywilnym ubraniu, ale miałem ze sobą mundur wojskowy, mundur paradny i kilka innych rzeczy, jakbym się przeprowadzał. Poprosiłem, aby ktoś z jednostki przyjechał i nas odebrał. Kiedy przybyłeś do jednostki? Dotarłem do jednostki, a dowódca jednostki miał mi za złe, że byłem zbyt bezczelnym porucznikiem, aby skłonić swojego dowódcę do przydzielenia funduszy na sprowadzenie mnie. A ty? Wyjaśniłem, że jest tu bardzo niebezpiecznie, jak mi powiedziano, i postanowiłem zapewnić sobie bezpieczeństwo. Jak przebiegło przyjęcie? W rzeczywistości jest tam rytuał. Młody porucznik musi przyjść w mundurze, przedstawić się dowódcy jednostki, zameldować w mundurze, że taki a taki, absolwent takiej a takiej szkoły, przybył do dalszej służby. Przyjechałem tam w cywilnym ubraniu, nawet nie kazali mi się przebrać, przyszedłem do swojej jednostki, zabrali część moich danych. I nikt nie przedstawił mnie dowódcy jednostki wojskowej. Rytuał został przerwany. Nikogo to nie obchodziło. Nikogo to nie obchodzi, a im dalej tam służyłem, tym więcej odkrywałem. Nosiłem różowe okulary. W rzeczywistości w jednostce bojowej nie było porządku. Im dalej służyłem, tym bardziej byłem zszokowany tym, co się tam działo. Czy to duża część tego? Dość duża, wydzielona brygada strzelców zmotoryzowanych, były dywizjony rakietowe, artyleria, samobieżne haubice akacjowe i moździerze były w każdej jednostce i tak dalej. Ilu mniej więcej ludzi jest w jednostce? Prawdopodobnie ponad 1000. Większość. Kto tam był? Kiedy przyjechałem, próbowałem dostać się do firmy zajmującej się atakami dronów. Nie chciałem tam przygody. Z opinii kolegów z jednostki wynika, że jest to najlepsza jednostka do pełnienia cichej służby, ale nie było wolnych miejsc. Próbowałem dostać się do szkoły czołgów, ale nie do piechoty, bo to był bałagan. Opowiadali nam o tym w szkole, ale ostatecznie trafiłem do najgorszego batalionu. Motocykl. Najgorsze? Ponieważ istnieje ciągła rotacja, szef sztabu i bojownik sami się do tego przyczynili, choć sami nie zdawali sobie z tego sprawy. Zawsze zdarzały się tam przypadki pełnienia służby wartowniczej. Kiedy przyszedłem, miałem tylko 12 ludzi w plutonie z 27, których miałem mieć. A co z innymi? Wakat. Żadnych wykonawców? Tak. A inni? Istniały 2 bataliony strzelców zmotoryzowanych z żołnierzami kontraktowymi i 1 batalion poborowych.
Poborowi nie mogli być przenoszeni do batalionu kontraktowego, Jak to nie ma wystarczającej liczby ludzi, to jest pobór. ponieważ poborowi nie mogli służyć w batalionach kontraktowych, a wykonawców było zbyt mało, nikt nie chciał tam służyć. Не хватало. Никто не хотел туда ехать служить. Ponieważ w tamtym czasie były ofiary i tak dalej. Когда там и потери были и так далее. Który to był rok? 19. To było wcześniej, ale sława rozeszła się o tej części. В этой части. Było to nawet wcześniej niż w 14 roku, kiedy doszło do aktywnej walki z wahhabitami, którzy dopuścili się aktów terrorystycznych. И вот, да, теракты, которые совершали. Наверное, из-за этого. Kiedy mój przyjaciel służył, wszyscy pracownicy kontraktowi byli Rosjanami, a kiedy ja przyjechałem, wszyscy pracownicy kontraktowi byli miejscowi. Dagestańczycy? Tak, Dagestańczycy, Awarowie, Agulowie, Lezgini i tak dalej. Гины и так далее. Nie znasz tych języków? Oczywiście, że nie. Międzynarodowym językiem w Dagestanie jest lezgin. Заявил, что у них международный язык в Дагестане это лезгинский. Tak. Jak radzić sobie z ludźmi, którzy potrafią obrzucać cię wyzwiskami w innym języku, a ty nawet o tym nie wiesz? Zasadniczo rozumiem psychologię ludzi, jeśli powiedzą coś złego, będzie to natychmiast widoczne w ich oczach. Если они что-то плохое скажут, по их глазам это будет видно. Я сразу дал понять, что Tak, jestem młodym porucznikiem, ale wiem, co muszę za to zrobić, zwłaszcza tam od razu wyjaśnili, że mają służbę za pieniądze. что у них служба вся за деньги. Mógłbym z łatwością pozbawić ich 10 000 rubli premii bez żadnych reperkusji. Без последствий. Ну, это получается премиальное. Już samo to motywowało ich do służby i wykonywania rozkazów. Служить и исполнять приказы. Jasne, było tam kilku dobrych ludzi, ale w zasadzie wszyscy służyli dla pieniędzy. Za pieniądze. Jesteś jak pracownik kontraktowy. Przychodzisz rano i wychodzisz wieczorem? Tak. Nic nie robią i dostają 30 000, prawda? Tak, 30 000, ktoś inny dostał więcej niż ja, około 70 000. 70. Jaka jest twoja pensja? Kiedy przyszedłem, miałem 3. klasę, a potem przeszedłem do 2. klasy, w sumie około 70 do 80 tysięcy. 78-80 тысяч. Wynająłeś mieszkanie? Nie, kiedy przyjechałem, zakwaterowali nas w hotelu. Когда я приехал, нас поселили в, ну, так называемую гостиницу была. Całe piętro było puste i mieszkali tam również oficerowie lub pracownicy kontraktowi, którzy byli w stanie dokonać ustaleń. Контрактники, которые смогли договориться вместе там. 5 osób mieszkało w naszym pokoju, a 2 w pozostałych, więc był to akademik. И по двое жили. Ну, то есть такая общага, Dla ciebie? Tak, dla funkcjonariuszy. которых Mieszkałeś w pokoju z 5 innymi osobami? Oprócz mnie jeszcze 4. Nie wynająłeś mieszkania w mieście? Kiedy można już było bezpiecznie wynajmować za własne pieniądze, napisałem raport, aby przyznano mi pewną kwotę, dzięki której nie musiałbym płacić czynszu. там выделить определенную сумму, чтобы я не платил за съем жилья. Stałem na stanowisku, że te pieniądze zostaną mi przyznane i sam tam mieszkałem. Жил там. Ile kosztuje wynajem? Średnio 15 000. To grosze. Wiem. Po co cierpieć? Skoro dostajesz 70 000, możesz dać 15 i żyć dla siebie. Ze względów bezpieczeństwa, bo to w końcu teren jednostki, a do tego bliżej centrum miasta. Там все-таки на территории части было. И плюс это было ближе к центру города именно. Jeśli wynajmujesz w centrum miasta, ceny zaczynają się od 20 000 wzwyż, a na obrzeżach od 15. Mówisz o bezpieczeństwie. Czy dla Rosjanina w mundurze chodzenie po mieście jest niebezpieczne? Tak, myślę, że tak, ponieważ kiedy zostaliśmy poinformowani, powiedzieli, że lepiej jest iść w cywilnych ubraniach. Говорили, что лучше ходить по гражданке. Jest mniej roszczeń i precedensów za popełnienie jakiegoś okrucieństwa wobec funkcjonariuszy. Отношение к офицерам тем более. Naprawdę? Nie mam go przy sobie. При мне нет. При мне нет. Czy funkcjonariusze nie chodzili po mieście w mundurach? Nie pojechaliśmy, ponieważ wszyscy żołnierze byli miejscowi, a oficerowie byli Rosjanami, więc powiedziano nam, że lepiej będzie w cywilnych ubraniach. От греха подальше говорили, что лучше по гражданке. Dlaczego odszedłeś z wojska? Jak to się stało? Przez pierwszy miesiąc lub 2 nie byliśmy dotykani, nazywa się to miesiącem porucznika. Месяц или 2 нас не трогали. Это такой лейтенантский месяц назывался.
Żebyśmy się nie bali, nigdzie nas nie przydzielano, porozumiewano się z nami dość łagodnie. Musieliśmy tylko przyjąć sprzęt, broń i mienie przydzielone do zakładu. I załatwiliśmy kilka drobnych spraw. To był łatwy start, nic skomplikowanego. Podczas kadencji porucznika coś poszło nie tak. Istnieją tak zwane obozy szkoleniowe porucznika. Byłem bardzo chory w lokalnej kawiarni, tak bardzo, że musiałem mieć podłączoną kroplówkę, miałem gorączkę. Zbliżał się czas obozu treningowego, musieliśmy udać się do Władykaukazu. Byłem bardzo chory, ale wypisali mnie ze szpitala i powiedzieli, że muszę iść, bo inaczej dostanę złą ocenę. Byłem chory, ale motywował mnie fakt, że musiałem bronić honoru jednostki. Obiecali, że dadzą mi odpocząć, ale ostatecznie tak się nie stało. Ogólnie rzecz biorąc, byłem zmotywowany do służby w tamtym czasie i wszystkie przeciwności i trudności byłem gotowy pokonać, więc poszedłem. Pojechaliśmy z powrotem. Po kadencji porucznika zaczął stopniowo obciążać się zadaniami, które nie były adekwatne do stanowiska dowódcy plutonu. Zaczęło się łatwo, papierkowa robota, zastępowanie dowódcy firmy na spotkaniach itd. Na początku nic nie zapowiadało kłopotów, poza tym, że trudno było zarządzać pracownikami kontraktowymi, a oni na mnie warczeli. Nie słuchałeś. Nie słuchali rozkazów, trzeba było ich przekonywać, szczególnie trudne było zarządzanie personelem. Mój pluton stopniowo rekrutował ludzi na wolne stanowiska, ale tylko 3, a nawet 2 osoby były normalne, na których można było polegać. Reszta nie była zbyt miłymi ludźmi. Tak minęły 3 miesiące, mieliśmy ciągłe ćwiczenia. 2 tygodnie w miesiącu byliśmy na polach. Zdawałem sobie sprawę, że to służba wojskowa i nie było to dla mnie moralnie trudne. Pierwsza nieprzyjemna sytuacja miała miejsce, gdy przyjechał inspektor z Moskwy, a ja jako jedyny z przesłuchiwanych byłem w stanie zgłosić swoją misję bojową zgodnie z regulaminem. Z grubsza wygląda to następująco. 3. pluton strzelców zmotoryzowanych ma posuwać się naprzód trasą numer 3, zwalczać UAV podczas posuwania się naprzód, obserwować flanki podczas posuwania się naprzód itd. Zgłaszałem się jasno i kompetentnie w języku wojskowym. Wtedy recenzent zapytał, czy to dowódca kompanii? Kombatant odpowiedział, że jestem młodym porucznikiem. Następnie powiedział, zrób go dowódcą kompanii, bo twój dowódca kompanii nie może nic zameldować, bełkocze. Kombat powiedział, że nie trzeba mnie wystawiać, bo młody, niedoświadczony, popełnia błędy, choć ja żadnych nie miałem. Nie zdawałem sobie z tego sprawy. Pierwszy medal mogłem wpisać sobie do rekordu i awansować, ale go nie dostałem i nie rozumiałem dlaczego. Myślę, że postąpiłem słusznie. I stał się wrogiem ludu. Dowódca kompanii spojrzał na mnie krzywo, mówiąc, co ty tu robisz, nie składałem raportu i powinieneś był siedzieć cicho. Następny. To był pierwszy dzwonek alarmowy, a potem wszystkie terminy minęły, o których nie wiedziałem, a dowództwo batalionu pokazało swoje prawdziwe oblicze. Szef batalionu miał wolne ręce, bo termin minął, upijał się wódką, wzywał nas i zaczynał bić. Ponieważ nie zrealizowaliśmy niektórych celów. Czy zrobił to oficer bojowy? Szef sztabu Szef sztabu. wezwał młodych dowódców plutonów i zaczął ich bić za niewykonanie niektórych udokumentowanych zadań. Jakiego jest narodu? Rosyjski. Powiedział takie zdanie, wszyscy porucznicy to bachory. Za moich czasów myliśmy poruczników z poborowymi, aby stali się mężczyznami, ale wy wszyscy zaczynacie płakać jak kobiety, i tak dalej.
вы все бабы, начинаете плакать, писать и так далее. Ну, вот так вот он. Bicie funkcjonariuszy. Nie tak bardzo, głównie klapsy. Там подзатыльники, ну, Czy ktoś na niego naskoczył? Jeden próbował na niego naskoczyć, ale ten zbił go na miazgę, złamał mu rękę czy coś, ale zrobił to po cichu. сломал ему то ли руку сломал, то ли что. Ну, в общем, он сделал это все тихо. Dowiedziałem się tego, kiedy poszedłem do ambulatorium i przypadkiem go tam zobaczyłem. Leżał tam, jakby był ukryty przed wszystkimi. Случайно я его там увидел. Kiedy zrezygnowałeś? Odszedłem wiosną 20 roku. Точнее, весной 2020 года. Czy zostałeś zwolniony z problemami czy bez, ponieważ powiedziałeś, że była umowa? Tak, z bardzo dużymi problemami, gdy piętrzą się negatywne opinie, można by godzinami opowiadać o tym, co działo się w tym bałaganie. Opowiedz mi o najtrudniejszym przypadku negatywnego nastawienia. Nie powiem, że nie dawano nam wtedy jedzenia ani wody. Jak to? Na ćwiczeniach kupiliśmy własną wodę i jedzenie. Nie przeznaczono na to żadnych funduszy, sami płaciliśmy za swoje utrzymanie. Gdzie wszystko zniknęło z magazynu? Ani razu nie widziałem, co znajduje się w magazynach. Nawet magazyn RO przeciekał, był w fatalnym stanie i nie zajmowano się tymi wszystkimi problemami. Jeśli przychodzili inspektorzy, dostawał walizkę z pieniędzmi. Ile to kosztowało? Słyszałem od oficerów, że płacili od $5,000, wszystko było tam liczone w dolarach. W dolarach? Płacili nie w rublach, ale w dolarach. Łapówki w dolarach? Zapłaciliśmy w dolarach, aby mieć przy sobie mniej gotówki. Mniej notatek? Tak. Powiem więcej, przyszła kontrola z Moskwy, a dokładniej ze sztabu armii, któremu podlegaliśmy, aby sprawdzić antyterroryzm. Miałem wszystko tak przygotowane, jak to tylko możliwe. Ale i tak musiałem przekupić wódką. Wódka? Tak, więc nie mam żadnych skarg. Za co? Nie miałem jakiejś drabinki, której mi nie dano, amunicji trochę brakowało, byłem młody, niedoświadczony. Powiedzieli mi, że wyślą mnie na dywanik, zwolnią i każą zapłacić pieniądze, więc mi je oddaj. Straszyli cię, że wyrzucą cię z wojska i zapłacisz. Ile byłbyś winien? Rok studiów kosztował 219 000. 220 000 przez 4 lata, czyli 900 000. Około miliona. Około miliona. Ile wódki podałeś? 2 pudełka za 16 000. 20 rok? Był rok 2019. 2019. Wszystko co trzeba wiedzieć o Rosji. Łapówka za oddanie 2 skrzynek wódki za 16 000 rubli, żeby nie było problemów. W tym momencie wrzuć likę, subskrybuj, pisz komentarze, ciągle o tym zapominam, bo inaczej Igor razem z Julią i Olą mnie później rozstrzelają, no i Zolkin też. 2 skrzynki wódki, ale to tchórz. Wziąłeś łapówkę. Odczepili się ode mnie, więc jak odszedłem? Czy wszyscy tam pili? Tak, zdecydowałem się odejść, ponieważ byłem pod dużą presją. Na początku myślałem, że teraz wykonam zadanie i będą mnie traktować normalnie, lojalnie, ale okazało się odwrotnie, im więcej pracy brałem na siebie, tym bardziej stawałem się chłopcem do bicia. Чем больше ты на себя накидываешь, тем больше ты становишься такой мальчик до битья. Moi koledzy, również oficerowie, którzy przyszli ze mną, zaczęli pić. Osobiście powiem, że nie piję w żaden sposób. Nie, mogę pić oczywiście, ale żeby się upić. Nigdy tego nie robię, ponieważ jestem zwolennikiem zdrowego stylu życia.
Jest coś takiego, jak dopasowanie się do kolektywu, kiedy pijesz kieliszek wódki i mówisz, jestem taki i taki przybył na służbę. Nie chcieliśmy tam iść, niektórzy z młodych poruczników. Dlaczego? Ponieważ kombat pokazał złą stronę na samym początku. Zaczęli się tam upijać, a ja utrzymywałem kontakt z oficerami z innych jednostek. Wielu z nich zostało już osądzonych lub straciło normalny ludzki wygląd, który przystoi oficerowi. Czy wielu oficerów mieszkało w tym akademiku? Może 20 osób, To niewiele. ale to i tak dużo w porównaniu z posiadaniem całego piętra oficerów. Rozumiem, że każdej nocy odbywały się imprezy alkoholowe. Nie, mieliśmy jedną jednostkę w górach, czyli piechotę i inne jednostki na dole. W jednostce była żandarmeria wojskowa, mogli przyjść i ją zabrać. Pili gdzieś w mieście w restauracjach specjalnie dla Rosjan. Cienki. Pozdrawiam tych, którzy są świadomi operacji Bluetooth. Napisz, o kim teraz piszę. To są nasze hasła z subskrybentami. Przy okazji, odpowiadając na twoje pytanie, nie mam z nim kontaktu. Rozmawiałem dziś z moim małżonkiem. Nie mam z nim kontaktu. Kontynuuj. Okazało się, że moi koledzy porucznicy zaczęli pić, niektórzy oficerowie, którzy nie pili, zaczęli chodzić na ryby i pić. Jedynym powodem, dla którego nie postradali tam zmysłów, było to, że cały czas pili. Najważniejsze były mieszkania, w których pili. Oczywiście było wielu odpowiednich oficerów, z którymi można było porozmawiać, ale generalnie mieli oni bardzo smutne poglądy moralne. Perspektywy transferu z Dagestanu? Próbowałem. Zgłosił się na szkolenie na tłumacza języka chińskiego. Powiedz coś po chińsku. Ni hao, a jawadow her hindżów daniaj was and moist der doae a white sui zabał. Rozumiesz? Ja też znam chiński, tylko ukrywam to, żeby mnie nie przyłapali. Byłem onieśmielony światopoglądem wielu ludzi. Nieraz próbowano mnie wciągnąć na wspólnego drinka. Dla firmy. To jedna strona medalu. Cała ta negatywność sprawiła, że pomyślałem, po co mi ta armia, nie pozwalają mi się przenieść, nie pozwalają mi służyć. Ci oficerowie kadrowi zachowywali się bezczelnie, kiedy dzwonili z Moskwy, odsyłali ich. Mówili, porucznik Alfiorow jest tak dobry, że nie pozwolimy mu odejść, ale w rzeczywistości Dobry porucznik. powiedziano mi, że nie będę mógł nigdzie wyjechać jako dobry oficer z powodu braku siły roboczej. Przeniesienie się z Dagestanu bez potężnych koneksji było prawie niemożliwe. Czy urządzenie jest kompletne? Obsada wynosiła 70%. Czy był jakiś problem? Tak, oczywiście, miałem tylko 2 dowódców plutonów w mojej kompanii, w batalionie we wszystkich kompaniach brakowało co najmniej 1 oficera na jakimkolwiek stanowisku. Dlaczego? Za mało absolwentów? Nie było aktywnej wojny. Kiedy miały miejsce reformy tego producenta mebli, jak się nazywał? Szojgu? Nie, poprzedni sekretarz obrony. Zapomniałem. Teraz Google powie ci. Ze względu na jego reformy, oficerów zaczęło brakować, wielu zrezygnowało z pracy, co doprowadziło do strajku głodowego personelu. Serdiukow. Tak, Minister obrony, producent mebli Serdiukow.
Mówiąc z perspektywy, miał bardzo dobry pomysł, gdyby wszystko zostało zrobione dobrze w Rosji, byłaby stosunkowo potężna armia. Очень хорошая идея, потому что, ну, если в России все делалось бы правильно, там была бы относительно такая мощная армия. Ale ponieważ wszyscy kradli i nie chcieli robić tego, co powinni, sprawy potoczyły się bardzo smutno. Получилось очень печально. Jak w końcu zrezygnowałeś? Nie wiedziałem, jak zrezygnować, skontaktowałem się z prawnikami wojskowymi, którzy wyjaśnili mi, jak można to zrobić. Связался с военными юристами, они мне объяснили, по какому плану можно уволиться. Należało otworzyć jednoosobową działalność gospodarczą, dokonywać zakupów, ale dla 100% wyniku, dokonywać zakupów do 10 000, potem można odrzucić jako niewiarygodne. И после этого тебя бы уволили как неблагонадежного, что-то такое. Но Nie jest to przestępstwo, zostałbym po prostu zwolniony za nieprzestrzeganie warunków umowy. с предписанием, что там занимался неположенной деятельностью. Istnieje zasada, że funkcjonariusz nie może tego zrobić. Wojsko. Wojsko. Tak, aby mieć dodatkowy dochód. Schemat polega na zarejestrowaniu się jako osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą. Tak, Kupujesz towary, naśladujesz jakąś czynność. tak. Jednostka przypadkowo dowiaduje się o tym i zwalnia cię, ponieważ wykonujesz inną czynność. Тебя увольняют, потому что ты занимаешься еще одной деятельностью. Zgadza się. Именно так. Stało się? Nie. Нет, получилось все. Czy to wszystko na nic? Tak, pogorszyło się, bo panuje bezprawie, nie ma się komu poskarżyć. Творит, скажем так. Некому пожаловаться. W Dagestanie? Tak, W całej armii? z powodu ostrzejszego traktowania w Dagestanie. Powiem wszystko teraz i wszystko stanie się jasne. Сейчас все расскажу, и станет, в принципе, ясно. Меня Pierwszy punkt wrzenia nastąpił, gdy nadeszła kontrola zapasów. Вот точка кипения наступила, это когда приехала проверка по инвентаризации. Zdarza się to raz na 5 lat. Dowódca firmy wyjechał bezpiecznie w podróż służbową, aby nakręcić jakiś film. Nie wiem, komu zapłacił pieniądze. Кому он деньги отстегнул. Przeszedłem przez tę inwentaryzację jako dowódca kompanii, ale według dokumentów jestem tylko starszym oficerem. Zostałem mianowany, ponieważ byłem jedynym odpowiednim oficerem w kompanii. Firma nie miała dostawy na GSM, więc nie odpisała faktur. Не было недосдачи по ГСМ, то есть там не списали по накладным. GSM, stos zagubionych ratników w zestawie, albo zaginionych, albo samego zestawu nie było, meble. Не хватало, либо самого полностью комплекта не было, мебель. W jednostce nie było BMP-3, jeden został spisany na straty, BMP-2 były w bilansie batalionu i kompanii. На БМП-2 числилось на балансе батальона и роты. Prawda? I nie był. Dalej, niektóre numery techniczne się nie zgadzały, potem okazało się, że noktowizor, który był mi przypisany, nie był przypisany do mnie, tylko do innej fabryki i okazało się, że nie mam noktowizorów. Другим взводом мне оказалось, что у меня не было ночных прицелов. Stwierdzono wiele braków. Да. Dla całej firmy wyszła bardzo przyzwoita suma z 16 milionów rubli, które trzeba było zwrócić, również dla BMP duża suma. Плюс еще БМП, там большая сумма, я даже не Zgubiłeś BMP? Miałem go pokazać, ale tego nie zrobiłem. Sytuacja wygląda następująco, dają mi ten papier ze wszystkimi brakami i każą mi go podpisać. Мне дают такую бумагу, там все недосдачи и говорят, расписывайся. Inwentaryzacja wykazała takie braki, że dali mi do podpisania taki papier, na którym było napisane dowódca kompanii porucznik Alfiorow. Powiedziałem, nie podpiszę tego, czy jestem głupcem? Tu jest dowódca kompanii, dajmy akty przyjęcia, gdzie są wskazane pozycje, tam będzie pokazane, że pode mną nie zginęło i wtedy podpiszę. Будет указано, что это не при мне было потеряно. И я тогда подписываю. Inspektorzy powiedzieli, OK, po czym przyszedł dowódca brygady z mojego batalionu, szef sztabu i delikatnie dano mi do zrozumienia, że jeśli nie podpiszę, będę skończony. Мне мягко намекнули, что мне будет хана, если не подпишу. Nie wiedziałem, co robić i musiałem podpisać. Zdałem sobie sprawę, że to koniec, że nie ma dokąd pójść. Zdałem sobie sprawę, że byłbym zmuszony do zaakceptowania spraw i stanowiska z mocą wsteczną. Logiczne. Wtedy przypieliby mi porządną sumkę. 16 milionów? Ponad 16 milionów to ogromna liczba jak na Rosję. Następnego dnia nie przyszedłem do jednostki wojskowej, czekałem tydzień, aż inspektorzy wyjdą.
Nie wiem, na kogo zwalili ten dług. Не знаю, там, на кого они записали этот долг. Nie pojawiłem się w tym celu. Na początku prawie nie opuszczałem terenu garnizonu, potem wyszedłem i ukryłem się w mieście. И я уехал, получается... 5 dni później przybyłem na nabożeństwo, gdzie przywitano mnie bardzo radośnie, w cudzysłowie, i pobito. В кавычках встретили, отмудохали. Pobity? Tak, Jak długo jesteś w służbie? to już 8. miesiąc. Месяца где-то так. Rozumiem. I to wszystko. Все, я... Kto to zrobił? Kombat, szef sztabu i jeszcze jakiś oficer, którego nawet nie znałem. Не знал. Napisz w komentarzach, co o tym myślisz. Jeśli taki jest stosunek do funkcjonariuszy, to jaki będzie stosunek do zmobilizowanych? Nie mówię o skazanych. Jeśli pracownicy kontraktowi zostaną pobici, to Są tam Dagestańczycy. nie są dotykane? Tak, Да, там Nie. bito tam tylko Rosjan i oficerów. и офицеров. Czysto rosyjski i oficerski. Kiedy miejscowi cię pobili, czy byli tam rosyjscy żołnierze? Był jeden, który przeszedł na islam. Тот ислам принял даже. Pod presją? Oczywiście miejscowi najpierw przekonywali mnie pod różnymi pretekstami, że znaleźli mi piękną żonę, muszę tylko przyjąć islam. Предлогами, что там жену тебе красавицу нашли, надо только ислам принять туда-сюда. Naprawdę? Oczywiście. Czy przeszedł na islam? To zwykły człowiek, nie było w nim pręta. Он такой обычный человек был, ну, стержня жесткого не было. Dlatego Из-за этого. Był jeżdżony. był dobrze traktowany, ale po przejściu na islam Rosjanie potraktowali go jak zdrajcę. Он принял ислам, и даже, ну, вот, русские, кто видели, так к нему относились, что он, типа, сдался. Как вообще даги относятся к русским? Byli w większości ze starszego pokolenia, po 30, 40, wciąż byli adekwatni. Старше меня было, которым там за 30, за 40, они плюс-минус еще как-то адекватные были. Nawet ci, którzy mieli ponad 35 lat i byli starsi, byli bardziej adekwatni, podczas gdy ci, którzy byli młodsi, byli niekontrolowani, dzicy, cały czas chcieli coś udowodnić. Сказать, Jeśli źle dobrałem słowa, если бы to я неправильно слова бы подбирал. mam zdolności psychologiczne, rozumiem, co muszę powiedzieć, jak mogę to powiedzieć, dobiorę właściwe słowa, a jeśli się myli, udowodnię mu to wszelkimi możliwymi sposobami. Если он не прав, я докажу ему обязательно. Jeśli na to pójdziesz, prawdopodobnie uderzą cię na miejscu lub spotkają gdzieś za płotem i pobiją. Либо где-то за забором встретит, этот мудохает. Но вот Czy это- to już się wydarzyło? Tak. Dagestańczycy. Trudne. A co z nimi? И что им было? Nic. To wszystko było bezużyteczne, jeśli je przestraszyłeś, poszły w góry i nikt ich potem nie znalazł. И никто его не найдет потом. A w mieście, jak miejscowi traktują Rosjan, Ci, którzy prowadzili interesy, byli traktowani normalnie. ponieważ pełne portfele, Tak. a inni? Mechanicy samochodowi byli bardzo źli, podali tak wysoką cenę za naprawę samochodu. Слесаря Są очень też много, inni. там такие ценники заламливали, чтобы машину починить и так далее. Потом, если ты закупаешь там... Jeśli jesteś Rosjaninem, czy cena będzie dla ciebie wyższa? Tak. Jak to? Postawa jest taka, ponieważ doszło tam do starć, w których ucierpieli cywile, spokojni ludzie. Там были какие-то стычки, где и пострадали гражданские, мирные. Najwyraźniej ktoś umarł, więc z tego powodu były złe relacje. Были плохие отношения. Nic konkretnego. Конкретно. Rosjanie są wszędzie znienawidzeni i zawsze zostaną oszukani, jeśli nadarzy się okazja. To wszystko. Это вот